Witam Was. Dzisiaj taki krótki temacik, a mianowicie temat głównie niedoboru żelaza. Jak to się dzieje, że część ludzi ma po prostu problem z niedoborem żelaza? Dzieje się to zarówno u wegan, jak i dzieje się to również u ludzi, którzy po prostu jedzą wszystko, co popadnie. Gdzie tu jest przyczyna? Popatrzmy sobie teraz najpierw. Dieta wegańska ogólnie ma troszeczkę mniej żelaza w sobie, ponieważ ma tam żelazo, które nasz organizm musi przetransformować jeszcze do żelaza, które może przyswoić. Czyli tutaj rzeczywiście są już jakieś małe problemy, ponieważ musi się odbyć tam ta konwersja. Podobnie jak jest z omega-3. Tutaj również coś takiego występuje. Występuje to również z witaminą A na przykład. Ona również musi być przetransportowana z beta-karotenu tam do witaminy A. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy jedną taką rzecz. Natomiast u ludzi, którzy teraz spożywają wszystko, jak popadnie, jedzą mięso, jedzą bułki, jedzą po prostu wszystko, słodycze, tak zwane kombajny, które wszystko mucą i na nic się nie patrzą. U nich również występuje coś takiego. Ogólnie nie powinno wystąpić tutaj coś takiego, ponieważ oni mają jednak mięso, czyli które dostarcza nam również żelaza. Niestety jednak coś takiego może wystąpić. Dlaczego? Główną przyczyną właśnie tutaj są cukier. Dokładnie, znowu ten cukier. Patrzcie, znowu kolejna rzecz z cukrem, która powoduje jakieś choroby. Dlaczego? Mianowicie, jeżeli spożywasz dużo cukrów, i to wiecie, że ta grupa jest bardzo szeroka, to nie jest tylko i wyłącznie biały cukier, który widzimy w sklepie, ale to jest praktycznie bardzo dużo, na przykład chleby, makarony, kasze, bla bla bla, cała masa, tego jest naprawdę sporo, miód i tak dalej. Obniżasz sobie kwasowość żołądka właśnie tym cukrem, czyli masz za słabe pH na żołądku. I co teraz się dzieje? Mając za słabe pH na żołądku, spada ci wchłanianie witamin, minerałów, i również i żelaza. Tak jest, moi drodzy. Spada ci wchłanianie żelaza. Przez to, że jesz za dużo cukru. I po pewnym czasie, jeżeli taka dieta jest ciągle kontynuowana, występuje anemia. I mamy właśnie problem, ponieważ mamy za mało żelaza w krwi. Rozwiązanie jest oczywiście proste. Ograniczyć te cukry. Ewentualnie dokwasić żołądek, na przykład octem jabłkowym. Taki film też wam robiłem, tam była Zgaga tytuł chyba, jak piszecie Zgaga szaman, to wam się pojawi. I to jest właśnie kolejny taki problem tego wszystkiego. Również przez spożycie za dużo cukru obniżamy sobie B12. Tak jest, wchłanianie witaminy B12. A gdy tej jest za mało, to paleta tutaj problemów jest naprawdę bardzo wielka, ponieważ są już neurologiczne problemy, problemy z pamięcią, motoryczne problemy, cała masa. Ludzie mogą nawet całe zachowanie zmieniać swoje tutaj, jeżeli po prostu brakuje B12. Mogą wystąpić problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo szerokie. Już nie wspominam teraz o całej reszcie witamin, która również ma problemy z wchłanianiem się. Przez to, że nadmierną ilością cukru obniżamy sobie kwas żołądkowy, przez co obniżamy właśnie wchłanianie tych różnych witamin. Także jak widzicie, większość różnych takich rzeczy, wszystko można po prostu zrzucić na nadmierną ilość węglowodanów, która występuje naprawdę wszędzie. Dzisiaj wszędzie mamy praktycznie cukier dodawany do tego. To nie jest tak, że ty mówisz, ja nie jem cukru, ale jak jesz jakieś inne rzeczy, na przykład soki, w których mogą być jakieś napoje, w których może być cukier, różnego rodzaju gotowe potrawy, wszędzie jest dodawany cukier, nawet w musztardzie jest cukier. Wszędzie jest cukier. Naprawdę, praktycznie wszędzie. Pozostaje nam tylko i wyłącznie samemu swoje jedzenie przyrządzać, obrać sobie jakąś właściwą dietę, na przykład ketogenną, czy karniwora jak żona na przykład, czy paleo mamy jeszcze do dyspozycji,
po prostu obrać coś sensownego. Są też i wegańskie diety keto, którą ja też dość dużo stosowałem i właściwie czasami nawet można by powiedzieć, że nadal stosuję, ponieważ jak mam mięso 2 razy w tygodniu, no to wiadomo, że te 5 dni go nie mam. Także automatycznie można powiedzieć, że jest to keto wege. Że moi drodzy, kolejny raz widzimy, że węglowodany potrafią naprawdę spustoszyć organizm. I to wcale nie jest śmieszne, ponieważ przy braku żelaza w krwi może dojść nawet i do omdlenia. Nagle zrobi ci się czarno przed oczami i po prostu wywiniesz orła. Więc gra jak najbardziej warta świeczki, żeby po prostu coś w końcu z tą swoją dietą zrobić. Dobra, taki króciutki filmik na dzisiaj. Tyle na dziś. Trzymajcie się.